Witajcie telewidzowie z naszej nowozelandzkiej przygody. My idziemy się teraz wykąpać. Mamy takie łazienki jak w jakichś akademikach, internatach. Kilka lat w internacie spędziłem, więc wiem co mówię. Czyści i pachnący, wracamy. Idziemy zaraz coś gotować, bo mamy 40 minut do wyprowadzki. Ja przyszedłem do kuchni odgrzać śniadanie. Ten sos, który Marika wczoraj ugotowała. Jak się spało, Marika? No, dobrze. Nie będzie. To dobrze. Mamy już naszą pastę. No jeszcze zapytam, jak smakuje, Marika, twoja pasta. Oczywiście, żebyś mnie nie chciał. Marcin w kuchni pakuje jedzenie. To, co zostało, poprzekłada surówki, żeby nam się ta pasta zmieściła i ten sos, który zrobiliśmy. A ja przyszłam do pokoju spakować nas i powoli wynoszę już tam do jakby tego wspólnego pokoju rzeczy, żeby tutaj pani mogła wejść posprzątać, bo mamy w sumie 10 minut do wyprowadzki. My już spakowani, powoli wychodzimy z pokoju. Tutaj jest mój plecak, ale zobaczcie, angielski styl, 2 krany, ciepła i zimna. Mojego domu Nowa Zelandia, Nowa Zelandia to córka Anglii. Zostało nam jeszcze tyle makaronu, a mamy tylko to małe pudełeczko. No i teraz pomyśleliśmy, że mamy jeszcze po bułkach siatki, czy jak to nazwać. No i przekładamy wszystkie bułki do jednego worka, a później pasta leci tutaj. Teraz wam pokażemy, jak to wygląda w praktyce. Bułki tu, to worki nie od tego, ale... Jeszcze 2. Tak, 2. Okej, bagietka i 1 bułka. Nie no, ładnie to wejdzie. Idealnie. Matka potrzebą wynalazków. No, trzeba sobie radzić w podróży. O, Idealnie, można bagietkę na pół przeciąć i jeszcze wiesz. jakby stąd było. No. Elegancko. Okej, no i teraz pasta wyląduje tutaj. No elegancko. Na jakąś stację zajedziemy do mikrofalki, podgrzejemy, będziemy mieli obiad. Mieliśmy iść na trekking wokoło wulkanu, którego teraz tutaj widzicie, ale no niestety pogoda tak się popsuła, że zmieniamy nasze plany i jedziemy dalej. Pakujemy nasz samochód i spadamy, jakieś 4 godziny jazdy będzie dzisiaj. Mamy prawie 4 godziny do Wellington, zejdzie nam pewnie dłużej. Zmiana kierowcy dzisiaj po 2 dniach jazdy mojej. Marika siadła za kierownicą. Jak się czujesz? Bo to pierwszy kilometr. Dobrze, ale inaczej faktycznie z tymi kierunkowskazami. Tak. Jak ja miałem auto w samochodzie, kierunkowskazy były tutaj, z tej strony, a tam są... Ja już kilka razy wycieraczki włączałem. Bo tutaj jest ten ruch tak samo lewostronny. Inaczej niż tak w Polsce. Trzeba dodać. Choć po tej Azji, po tylu miesiącach gdzieś tam jednak... jak byłam w Polsce ostatnio, to się bałam jeździć po tej prawej stronie, bo widziałam, że wszyscy jadą na nas. No w Anglii też trochę już pojeździłaś. No w Anglii tak, dlatego mówię, że się gdzieś tam oswoiłam z tym. No i tam przed nami jest ten wulkan, on ma 2700, wyobraźcie sobie. No i mieliśmy tam dzisiaj być, no i nie będziemy. Mamy dość sporą trasę, Marika prowadzi, więc ja posklejam trochę filmów. Tak jak wam mówiłem, mamy około 4 godzin dzisiaj. Tankujemy jeszcze nasz samochód. 6,70 kosztuje litr paliwa, no to jak powiem wam na Nową Zelandię, no to wcale nie jest tak źle. Tankujemy za 30 dolców. Czy się uda? Da radę? No, wcześniej zdało mi się równe 5 litrów i też tak celowałam w 5 litrów, bo to szybko przeskakiwało. Kurde, nacępy. Idziemy zapłacić do środka, zobaczymy jak wygląda stacja benzynowa. No nie różni się niczym takim jak w Polsce, a nawet lepsze niż w Anglii. O, różnią się tym, że lepsze niż w Anglii. Można zjeść coś, napić się. A tutaj co sprzedają? Łajpy. No właśnie, papieroski elektryczne jakby ktoś chciał. Takie trasy są w Nowej Zelandii. Zobaczcie, mamy 81 km prosto. Jak się Marii jedzie? Dobrze. Też nie przeszkadza? Jest okej. Marii, podkręć tempo wycieraczek. Da się jeszcze? Na dół, no. Wyjechaliśmy kawałek za Park Narodowy i ten wulkan już nie trzyma tych chmur. No i robi się coraz lepiej, coraz jaśniej. Klify jak w Anglii. O, tu z jednej, tam z drugiej strony. Ale pięknie.
Zatrzymaliśmy się na krótką przerwę. Mari chwilę odpocznie. Chce się kawy napić. No i tutaj na parkingu pachnie nowozelandzką krową. Zaraz wam pokażę dlaczego. A to dlatego, że w tym miejscu sprzedają burgery. Ale my nie będziemy jeść nowozelandzkiej krowy. Marika poszła naprzeciwko po kawę, a ja robię polskie kanapeczki. Szynka, do tego sorówka i tam pod spodem jeszcze jest biały serek. Ja po ponad 2 godzinach jazdy trochę skasłam. Przerwa była na kawę i zamieniliśmy się z Marcinem, bo no, coś ta Nowa Zelandia do łóżka tylko ciągnie. A ja skleiłem akurat film, więc mogę się przesiąść. Film się zapisuje, później go wrzucimy na kanał, także 2 w 1 w sumie. Chwilkę nam nie padało i znowu deszcz. No nie, no pogoda dzisiaj cały dzień tak będzie, sprawdzaliśmy, no nie za ciekawie. Ja myślałam, że wyjedziemy z tych wulkanów, górskich terenów, będzie lepiej, a tutaj... Wigilia deszczowo. Wigilia deszczowo. Ile mamy do celu? 174 km jeszcze. Zobaczcie, teraz mamy 132 km prosto. Już dzisiaj 28. Można iść spać. No. Takie drogi dobre dla Tesli. Tesla jedzie prosto, bez kierowcy. No, mieliśmy 28, 29 dzisiaj prosto, później 80 coś, tak? I teraz 130 kilka. Zatrzymaliśmy się na krótki postój i Marika, żeby poczuć magę świąt, chociaż trochę, to nazbieraliśmy szyszki. Ale piękne, piękne. spore. No jeszcze gdyby jakieś światełka były, to chyba się nie uda nic więcej świątecznego znaleźć. Będą szyszki. Po drodze udało nam się kupić hotel. No nie było tanio, ale tak tutaj jest w Nowej Zelandii. Idziemy jeszcze na świąteczne zakupy. Dzisiaj zrobimy sobie Wigilię. Tam będziemy spać tylko jedną nockę, więc też nie możemy jakby za dużo tego gotować. Mamy kuchnię w pokoju, więc bierzemy ziemniaki. 7,50 kg ziemniaków. Oczywiście nie obejdzie się bez cebuli. 6,20 za kilogram. Jest taki wskaźnik inflacji, który się nazywa Big Mac. Liczy się, ile Big Maców można było kupić kiedyś, a ile można kupić teraz. A my mamy taki wskaźnik tuńczyków. No i zobaczyliśmy, że w tym samym sklepie, tej samej firmy, tylko w miastach, są tańsze, bo my jesteśmy na takim wypizdowie teraz. I tuńczyk tutaj kosztuje 3,49, a my mieliśmy za 2,69 w mieście. Więc nie kupujemy tych rzeczy, jedziemy do miasta, tam będzie taniej, bo i tak mamy po drodze. Przyjechaliśmy zatankować. Voucher not found. O. Dostaliśmy taki voucher ze sklepu, ale co się okazuje, że jest jakiś problem. Abyśmy mogli na litrze zaoszczędzić jakieś 6 centów, to dosyć sporo. Tym bardziej, że chcieliśmy do końca zatankować. No i się doczytaliśmy, czemu jest nieważne tutaj, ponieważ zrobiliśmy w tej miejscowości zakupy, dostaliśmy voucher i można go wykorzystać tylko w tej miejscowości. Ale to nic, no my jeszcze jedziemy dzisiaj do tego sklepu. Teraz weźmiemy za jakieś tam $15 benzyny, no i a później zatankujemy już do pełna. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? Zobaczcie, teraz już prawie w ogóle nic nie widać.
Taka jest mgła. Nie mamy śniegu, ale mamy mgłę, która wygląda jak śnieg. Zobaczcie, prawie tam nic nie widać. A, tu już powinno być jezioro. Ale numer, no. Po tej stronie też by były ładne widoczki, no ale co? Nie ma nic. Śnieg dzisiaj. Znaczy, przyjechaliśmy już do Wellington, ale to jak jakieś wymarłe miasteczko. Dziki zachód. Żadnej żywej duszy tutaj nie ma. Aż dziwne. My już zdążyliśmy odebrać klucze od naszego apartamentu i przejechaliśmy na zakupy. Mam nadzieję, że ten będzie tańszy i wskaźnik tuńczyka pokaże nam to. Mój wskaźnik się sprawdził, zobaczcie, tam było 3,49, a tutaj jest 2,89. Ale za to papryka i ziemniaki są droższe, więc wyjdziemy pewnie na zero. No papryka na przykład o 40, nie, o 60 pensów jest większa. Centów, Marika. Przepraszam, centów. Ziemniaki chyba o 1? Ziemniaki o pół O pół. na kilogramie, o pół dolca. No, o pół dolara. No to Cebula też o pół dolca. No duża różnica, bardzo duża różnica, a to jest jeden i ten sam sklep. Za ten sam ser wczoraj płaciliśmy 2,89. Tutaj jest 3,49. To zgadnie, ile kosztuje jedna marchewka. Raz, dwa, 3. 48 centów. Tutaj mamy główkę czosnku. Ponad dolara, czyli jakieś 2,50 zł. Zrobiliśmy wigilijne zakupy, idziemy zaraz gotować. Wyszło nas prawie $97, czyli 240 zł. Mniej więcej. Mniej więcej. Tym razem po zakupach mieliśmy nowy voucher i działał na tej stacji. 6 centów na litrze. To spora różnica. Bierzemy do pełna, zobaczymy ile mu wejdzie. No trochę nam wyżłopał już. Myślę, że sporo. O, już jest ponad 20 litrów. Za 30? O, a nie, 27 prawie. Mu 27. Ach, idealnie. Albo dam mu $71. Ach. Pierwsze co, jak wyszliśmy do apartamentu, to rzuciliśmy się na jedzenie. Odsmażyłam makaron jeszcze z sosem, bo zostało nam trochę. I dodaliśmy jeden składnik, którego ty, Marcin, już nie jadłeś od początku podróży. No. A rozchodzi się, nie masz tam nigdzie już, o parmezan. Zaszaleliśmy trochę z serami dzisiaj. Poleciliśmy 3 rodzaje ciepłe. Kupione. No, to pod Wigilię. Wiadomo, że jak święta, to jajka w majonezie. Kupiliśmy ich 18, już są ugotowane. No i Marika znalazła fajny przepis na jajka świąteczne i do tego potrzebujemy takiej foremki, worka z wyciskaną końcówką. Ale oczywiście tego nie mamy. No i musimy użyć takiego woreczka, gdzie do środka damy majonez i później będziemy formować wzorki. A woreczek jest po kawie, którą znaleźliśmy tutaj w tym apartamencie. Teraz musimy wyciąć końcówkę. Teraz wycinamy końcówkę. Oczywiście kawę już wcześniej opróżniliśmy. Jest taka maluśka, nie wiem czy nie będzie za duża nawet. No może być, dobrze. Będzie git. Teraz trzeba to opukać. O, jeszcze będzie. No wypłucz dobrze, żeby to z kawą nie jedli jajek. Kawowe jajka na święta, no. Żebyśmy siedzieli do rana. Czyste? Tak wygląda nasz wigilijny stół w tym roku. Skromnie. Mamy też choinkę. Mamy danie główne, które sobie zrobiliśmy. Tuńczyka, łososia z ziemniakami. Mamy do tego barszcz jeszcze z Polski, wiadomo, że z paczki. Szyszki nazbieraliśmy jeszcze dzisiaj po drodze.
Zamiast opłatka mamy chleb. O, radzimy sobie. Także wesołych świąt, Marika. Wesołych świąt.